Dzisiaj zaczynamy od kawy, więc już nam się gotuje. No i idziemy na ogródek gdzieś. Uwielbiam zapach świeżej parzonej kawy. Kawka zrobiona. Idziemy na obchód po ogródku, jak co weekend. No i dzisiaj prace polowe. Jesień tutaj w Australii, więc trzeba wziąć się za robotę. No idziemy, muszę dzisiaj troszeczkę poobcinać. Mam dużo pracy, muszę przygotować się już do zimy. A wszystkie znaki na niebie mówią, że zbliża się wielkimi krokami. No więc idziemy, chodźcie ze mną. Idziemy do ogródka, napijemy się kawy, zrobimy obchód. Muszę to dzisiaj wszystko poobcinać, kochani. Witajcie na moim kanale. Idziemy na mały obchód. Jak sami widzicie, te takie placki na ziemi. No, w nocy padało. Chmurki są z jednej strony, ale tu już jest niebieskie niebo, więc myślę, że pogoda nam dzisiaj dopisze. Na tą chwilę widzieliście, sprawdziłam, jest 21 stopni. No to wcale nie jest tak źle. Dobra, idziemy na obchód. To mi tutaj wyłazi. Muszę to poprzeciągać. Strasznie mi się ten żywopłot rozrasta, a nie chcę, żeby mi szedł w tą stronę. Więc muszę go przeciągnąć na tą drugą. No, trawa mokra. Kurczę, długa, już coraz to dłuższa. Nie wiem, może wezmę się za obcięcie tej trawy. Dobra. No dobra, winogrona jeszcze tu mi zostały trochę. Też je bym musiała dzisiaj poprzycinać. No, mam dużo roboty, kochani. Bardzo dużo. Nic, jest jeszcze mokro, więc nie będę tu łazić. Idziemy tam na ogródku, muszę zrobić porządek. Tam mi wszystko zarasta. Aż normalnie po uszy. Tu mi jak trawa urosła. Tragicznie. Przy tak małym obejściu, a jednak pracy jest, aby o to wszystko zadbać, naprawdę jest bardzo dużo pracy. No, w momencie, kiedy człowiek pracuje, w tygodniu nie ma za wiele czasu na to, żeby to wszystko ogarnąć. Ale powiem Wam, weekend ucieka bardzo szybko, żeby to wszystko przystosować. Lakuś! No, drzewo by trzeba było też przesegregować, wyciągnąć ze skrzyń, żeby ono już obsechło, więc będzie na zimę idealnie, żeby zapalić piecek. Tu mi słońce popaliło. I wiecie co, i tak na okrągło coś. Ale jedyny plus, jaki jest jesienią i zimą, to to, że nie trzeba podlewać. Powiem Wam, to też jest trochę uciążliwe. Jedynie podlewam tu moje paprocie w donicach, które są na backyardzie. No więc dzisiaj biorę się pełną parą za robienie mojego ogródka. I tak co tydzień. No ale nic. Dobrze, dzisiaj nie będę Was męczyć o emigracji, dlatego że myślę, że temat emigracyjny no to jest każdego indywidualna sprawa. Chociaż mam pomysł na to, żeby zrobić parę wywiadów od osób, które tutaj mieszkają w Australii, w zachodniej Australii. I mam taki plan i już wstępne rozmowy poczęłam w tym kierunku, żeby się umówić, przygotować dla Państwa wywiad z perspektywy innych osób żyjących tutaj w zachodniej Australii. Część Was interesuje właśnie ten proces imigracyjny, jak to wygląda, jak to się zaczęło, dlaczego takie decyzje, jak długo ci ludzie tu są, dlaczego tu są. Ja oczywiście w moich filmach będę, jeżeli coś mi się tam przypomni, będę Wam opowiadać, co chodzi o moją emigrację, natomiast co chodzi właśnie też o innych. Jeżeli macie jakieś pytania do ludzi, którzy tutaj żyją i mają swoje zdanie na temat Australii, zadajcie pytania, jakie chcielibyście usłyszeć, odpowiedzi, to ja bardzo chętnie zapytam moich gości, żeby odpowiedzieli na Wasze pytania, jeżeli Was coś interesuje. Natomiast mówię, dzisiaj prace porządkowe, ogródkowe. Słuchajcie, jak pięknie słoneczko świeci. O, bajka. Normalnie mogę się odpalić.
Żeby ułatwić sobie pracę, to przyciągnę sobie kosz i będziemy wrzucać bezpośrednio do kosza wszystko co zielone do wyplewienia. To będziemy właśnie wrzucać do kosza, żeby się nie nachodzić tyle na metr. Ja wiem, powinnam robić kroki, ale ich nie robię. No więc bierzemy się za robotę. No więc stanowisko pracy przygotowane, koszyczek mam, rękawiczki i sekatora. Ale od czego zacznę? Zacznę przede wszystkim od jabłek. Aha, może sobie tu otworzę, żebym musiała tylko co chwilę otwierać. Byłaś. Ale zaczynamy od jabłek. Przede wszystkim muszę pościągać te siatki tutaj. O, one wpadają właśnie do siatek od razu. A ja je z tych siatek zaraz tutaj będę wkładać. Te siatki potem wyciągnę. Słuchajcie, one już tak dojrzały, te jabłka. One są tak dobre. Słuchajcie, nie ma tu żadnych nawozów, niczego. No jak to jesienią. W Australii też zbieramy jabłka. Ok. Czy zrobimy coś z tych jabłuszek? Jeszcze nie wiem. To wszystko już tutaj mogę pościągać, bo to jest na zimę niepotrzebne. Wiecie, mam dzisiaj trochę zbiorów. Dobra, to potem sadzę. Czemu używamy tych siatek? Używamy tych siatek dlatego, że papugi nam zjadają. Przylatują. W zeszłym roku nie mieliśmy, wszystkie mieliśmy uszkodzone. Nie ma ich dużo, bo drzewko jest malutkie jeszcze. Trochę już widzę, pospadało na ziemię. O, widzicie, coś co było nieprzykryte, zaraz jest obdziubane, zgnite. Więc to wszystko zaraz będę zbierać. Zobaczcie, tyle mam jabłuszek ze swojego ogródka. Dzisiaj je obsmażę albo jutro, zobaczymy. Zobaczcie, jesień w Australii. Widzicie, mandarynki już opadają. A te, które już opadły, to już je trochę ciężko będzie, bo już muszę je pozbierać. No niestety, z nich już nic nie będzie, ale zobaczcie te drzewko. Po prostu oszalało. Ma tyle i muszę je zebrać, bo jak mi się robak wda, no to już koniec, no już nic nie będę tych miała. Jednego roku mieliśmy tak dużo, ale robak nam się wdał i nie było możliwości. Jak rozpoznaję, czy jest robak w środku? Oglądam ją w koło, mam palec brudny, oglądam ją w koło, czy nie ma dziurek. Jak jest dziurka, o tutaj jeszcze mi się folia przykleiła, jak jest dziurka, to niestety ona się już nie nadaje, bo tam już robaczek wszedł do środka. Więc te, które są na drzewach, to jeszcze prawdopodobnie jadalne, a resztę, te co są już na ziemi, no niestety muszę je... Był deszcz, był wiatr, więc pospadały. Tam już będą robaczki na pewno. No one są bardzo słodkie, te mandarynki. Przepyszne. To więc zbieramy. Przełożymy nasze jabłuszka tutaj do tego koszyczka. Dlatego, że potrzebuję ten duży koszyk na ten. Dzisiaj już niektóre są takie żółciutkie. Potrzebuję na te mandarynki, bo jest dosyć dużo. Jabłek i tak nie jest źle. O, ten już jest tutaj. No, może coś zrobię z tego jeszcze. Może obsmażę, zrobię sobie dżemik. Nie wiem, zobaczymy jeszcze, co wymyślimy. No, ale jabłuszek już mamy. Nie ma. Tyle mamy jabłuszek. Swojskich, bez żadnych ulepszaczy. Naturalne. Tak jak za dawnych czasów. Jak u babci. Myślę, że dżemik babci Basi będzie smakował. No nic, odstawiamy i idziemy sprzątać.
sprzątać nasze mandarynki z ziemi i zrywać to, co zostało na drzewie. Dobra, moi kochani, zbieram na razie to, co mi tutaj do wyrzucenia. Jak nawet ładnie ma dziurkę. No, dzisiaj to, co mówiłam. Mają takie lampki, taką dziurkę i to właśnie jest, że już one w środku mają lokatora. No jesień to jest taki czas, że rośnie wszystko jak wściekłe, ze względu na to, że no, deszcz pada, słoneczko świeci, no to idealne warunki do tego. Tu już myślałam, że ta hortensja już mi padła, że wyschła, ale widzę tu od dołu puszcza nowe listki, więc super. Ale wiecie, ile pospadało? No nie miałam czasu w tygodniu, żeby to pozbierać. No ale nic, dzisiaj się postaram to wszystko nadrobić. Co ja robię z mandarynek? No przede wszystkim, wiecie, ja jestem matką Polką. Więc co ja mogę robić? No robię drzemy. Część zjemy tych mandarynek, a część przerobię po prostu na drzem. Taki naturalny, bez żadnej chemikali. Mam dzisiaj dużo roboty, a jeszcze do tego wszystkiego muszę jechać jeszcze na parę godzin do mojej wnusi. Dzisiaj mam babysitting z moją wnusią, więc tyle mamy odpadu, ale to nic. Zaraz będziemy zbierać już te dobre. Teraz, kochani, zbieramy to, co jeszcze jest całe. Gdzie to dać, żebyście wiedzieli. Więc rękawice teraz ściągam, bo już są wilgotne, dam je tutaj do słoneczka, jak trochę przeschną, bo były mokre te z ziemi, a ja biorę się za zbieranie tego, co zostało tu. Tylko, że wiecie co, muszę to zostawić, żeby to obsechło, bo jest po deszczu i to mi wszystko tutaj będę wrzucać do koszyczka. One te zielone, to one dojdą jeszcze w domu spokojnie, nic im nie będzie. Dobrze, że jest małe drzewko. Gdyby było duże, to już bym sobie nie poradziła. Ciepełko mi się zrobiło. Trochę ruchu. No w Australii jest tak, że ja owszem robię, tak jak w Polsce robicie różne swoje produkty. Ja również robię z tego, co wyhoduję. Nie mam tego dużo, ale na przykład dla naszych potrzeb, na smak dla mojej rodziny jest, powiem Wam, wystarczająco. A przecież nie je się tego codziennie. I robię właśnie swoje zioła, swoje potrawy. To już Wam kiedyś wspominałam. Taki drzem właśnie z mandarynek, czy nalewka, to jest sama skarbnica witaminy C. Nie wszystko jest tu na odwrót, jak wiecie. Więc takie moje własne spostrzeżenie po prostu robię z tego, co jest w danym sezonie. W listopadzie jest okres truskawkowy tutaj. No, teraz jest okres pomarańcze, mandarynki. Już jest dawno po jagodach, więc jagód już nie ma. Ale są zioła, które też trzeba przyciąć, przesuszyć, żeby na zimę mieć. A jeszcze jest pogoda ku temu sprzyja, dlatego że noce są zimne, w nocy pada. Pamiętam jak z dzieciństwa, że zawsze w Polsce, nawet na lata jak jeździłam do dziadków, to właśnie była jest to taka typowo polska letnia pogoda tutaj można powiedzieć. W nocy pada, a w dzień słoneczko. W nocy pada, chłodno, a w dzień słoneczko. No słuchajcie, no żyć nie umierać. Ja mówię, jesień w Australii jest po prostu przepiękna. Przepiękna i warta. Jeżeli chcecie odwiedzić Australię, to jesień jest naprawdę cudowna. No zdarzają się takie dni, że się zaciągnie już teraz. Mimo wszystko jest ta pogoda fajna. Polecam każdemu, jeżeli przyjeżdżacie do Australii tylko na zwiedzanie, to jesień i wiosna są najlepsze momenty. Ze względu na to, że nie jest gorąco, fajnie się zwiedza. Zobaczcie, ile ja już do tego mam. Tam jeszcze u góry widzę. Jeszcze parę zostawię, żeby dojrzały. To już tak da na smak ewentualnie. Ale zobaczcie,
cały koszyk mandarynek z takiego małego drzewka. No, nic dodać, nic ująć. No i wracając do mojego dzieciństwa, to właśnie w Polsce zawsze robiłam przetwory na zimę. Ja wiem, że teraz też powie, "Ach, po co to robić, bo można kupić. Pewnie, że można kupić, wszystko można kupić w dzisiejszych czasach i taniej, i drożej. Ale ja jestem taką osobą, że ja lubię naturalne rzeczy. Wiem, co jem, jak to się mówi. I ktoś mi powie, że ile sobie tego narobisz. No powiem wam, dla naszego użytku z mężem i z moimi dziewczynami wystarczy. Naprawdę. Takie słoiczki małe porobię, obsmażę ładnie, wycisnę soki i to daje naprawdę taki pyszny, pyszny dżemik. No i też robię, zobaczcie, cały kosz mandarynek. I jeszcze są na drzewku. Więc patrzcie, takie malutkie drzewo, a jak owocuje. To jest naprawdę tutaj niesamowite. No, że jest okres jesienny, więc to jest pora na zbiory właśnie owoców zimowych. No i czas na przetwory. Nie jest gorąco, więc jest dobry czas na to, żeby sobie przygotować, ugotować, przyprawić, doprawić, co chcecie. Ale jest to też czas jeszcze do suszenia. I to, co dzisiaj jeszcze mam zamiar zrobić, cytryna też tutaj mi oszalała, ale cytrynę mogę zebrać jeszcze parę tych, zbiorę parę. No i jeszcze przyniosłam mały koszyczek na cytryny, bo widzę, że też mi już tutaj ładnie dojrzewają, więc będziemy też robić coś z cytryn. No więc kochani, cytryna też mi tutaj ładnie już dojrzewa, więc tutaj już widzę takie żółte, ładne, to takie do swojego użytku. Co robię też z cytryn? Z cytryn też robię różne specyfiki, dlatego że jest jej dużo, a nie chcę jej po prostu stracić. Ale one się jeszcze mocno trzymają. Już nie wszystkie są dojrzałe, ale te żółte pozbieram, one dojdą. Piękne pach. A wiecie, jak to pachnie? No one niech jeszcze dojrzewają. Cytryna jeszcze ma czas. No i wzięłam sobie tyle cytrynek. Ile tu mam? 3, 6, 7, 8, 9, 11. 11 cytryn. Do herbatki. Cytrynę też używam do różnych ciast. Cytrynę używam, jeżeli mam jej nadmiar, to co jeszcze z niej robię? Z cytryny robię również, wyciskam ją, usuwam pestki i wtedy mrożę ją. Mrożę ją w kosteczki do lodu i wtedy jest taka kosteczka na przykład do herbaty. Jeżeli już ten sezon, jest taki jeden moment, że właśnie te cytryny, ich nie ma, pojawiają się nowe, ale jeszcze są niedojrzałe. Bo tak naprawdę ta moja cytryna, ona jest taka bardzo karłowata, ale ona już wypuszcza nowe pąki. Czyli widzicie, jedne już dojrzewają. Nie tak jak mandarynka, że mandarynka ma jeden plon i koniec. Ta cytryna karłowata, ona ma owoce, można powiedzieć, cały rok. Jest jeden moment, chyba 2 miesiące jest takie, że są jeszcze zielone owoce i nowe kwiaty. To na wiosnę. Ale te owoce też dojrzewają i rosną. Dlatego, że teraz jest okres już zimowy, się zbliża, jesienno-zimowy, więc ona dostaje wody, ona się robi taka soczysta, ona ma tak dużo soku w sobie, więc jest moment, że po prostu nie jesteśmy w stanie tego przejeść, ani nic przerobić, więc właśnie wtedy używam pojemników czy woreczków, przeważnie woreczków też używam do lodu i wlewam po prostu zamiast wody, wlewam ten sok. Mam smaczne przez cały rok, można powiedzieć, świeży sok z cytryny do herbaty, czy nawet do sosów różnych, do sałatek. Wtedy dosłownie 5 minut, 5-10 minut wyciągnijcie wcześniej, się szybciutko rozpuszcza, bo kosteczki są małe i wtedy można używać do różnych swoich tam potraw. Ja tak przynajmniej robię. Co robię też z więc tyle mam swoich cytryn. Ale kurczę, jak pachnie. Słuchajcie, co jest ciekawe, to jeszcze w Australii w ogrodzie, bo dzisiaj jest też taki temat ogrodowo właśnie cytrusowy, można powiedzieć, cytrusowo-jabłkowy. I mówię, tu będę robiła przetwory. Jeżeli mi się uda nagrać, to nagram Państwu.
Lubię Ja właśnie spędzać czas tutaj w ogrodzie i mam dużo takich właśnie wspomnień. W Polsce również to robiłam, więc też kupowałam wiśnie. Kupowałam to, bo nie miałam od kogo dostać. A jak byliśmy, pamiętam na wsi u mojej babci, to zawsze były przetwory robione, można powiedzieć, całe lato, całą jesień, bo to jedno się kończyło, zaczynało się drugie się kończyło, zaczynało się trzecie. Potem znowu były zabijane jakieś tam zwierzęta. Było wekowane mięso, smażone, gotowane, więc wiecie, tych wspomnień naprawdę z dzieciństwa mam naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jestem wdzięczna w ogóle wszystkim, że ktoś mi to pokazał, jak to się robi, jak to wygląda, jaki jest proces tego wszystkiego. Mówię, dużo pytań nie zadałam mojej babci pod tym kątem, bo nigdy się nie zastanawiałam, że będę sama to robić, bo nie miałam domu jako domu. Mieszkałam w blokach, ale potem była działka u mojej mamy i tam się zaczęły właśnie pierwsze porzeczki, pierwszy agrest, czego na przykład tutaj w zachodniej Australii agrestu nie ma. No, ale wiecie, to jest coś, co człowiek tęskni do tego. Ja nie wiem, może nie wszyscy lubią, niektórzy. No, ja jestem taką osobą, że ja lubię i mąż mnie też w tym wspiera, bo pomaga mi przy tych różnych rzeczach ogrodowych, tych cięższych. No, na tą chwilę spadło to na mnie, więc muszę to zrobić, dlatego że muszę ususzyć sobie liść laurowy, bo już mi się kończy. Widzę, że szałwia mi tam też ładnie oszalała, więc muszę ją też przeciąć i zabezpieczyć. Myślę, że ona na zimę ładnie, po zimie ładnie odrodzi. Muszę przeplewić. Chrzan jak chrzan. No, jakoś tam taki widok przetrwał, ale czy to długo, to nie wiem. Drzewa mi się strasznie rozrastają. Kurczę, nie wiem, jak to wszystko ogarniemy. Działkę trzeba większą kupić po prostu. Dobra, idziemy robić dalej. No i moi kochani, sesja zdjęciowa zrobiona. Porobiłam parę. Dziękuję za oglądanie, za to, że jesteście ze mną. Do następnego. No, jestem bardzo szczęśliwa, że mam coś swojego. I co ja tak naprawdę tu jeszcze mam na tym ogródku? Mam drzewo mango, mam nasze słynne winogrona, mam cytryny, mam mandarynki, mam jabłuszka, mam jagodę, mam hibiskus, mam zioła, szałwię, liść laurowy. Jest tego mnóstwo. Nawet sobie kupiłam mniszek lekarski. Słuchajcie, bo tu nie ma w Australii. Jest podobne zioło, ale nie wiem, czy jest jadalne, więc musiałabym się zgłębić. Osoby, które mnie oglądają tutaj z zachodniej Australii, dajcie mi znać, czy to ma podobne właściwości, czy nie. No ale liście wyglądają inaczej niż naszego mniszka lekarskiego. Co jeszcze robię tutaj? Czasami staram się robić. Suszę płatki róż. Lubię płatki róż, lubię zapach róży. Jak sami widzieliście niejednokrotnie na moich filmach, mam dosyć dużo róż. I właśnie teraz jest taki okres, że chyba zacznę je suszyć, zacznę je zbierać. Bo jak dacie takie różane płatki oczywiście mówię o pachnących kwiatach. Ja mam tutaj 3 róże Lincolna, który bardzo pięknie pachnie. Zaraz wam pokażę, które. A może pozbieramy? A może do następnego. Nie, dzisiaj skupmy się na cytrusach i jabłkach. No więc tyle na dzień dzisiejszy. Trzymajcie się. Bye. A co chodzi o emigrację? Nie poddawajcie się. Życie jest po to, żeby z niego korzystać. To jest moje motto na ten tydzień. Planujcie, róbcie research, analizujcie, sprawdzajcie swoje za i przeciw, wypiszcie swoje za, wypiszcie swoje przeciw i wtedy odpowiedź sama się zrodzi. Nie poddawajcie się, kochani. Nie poddawajcie się, bo życie jest takie, jakie jest i nie jesteśmy w stanie
na pewne rzeczy mieć wpływu, ale możemy zadbać o swoją przyszłość. Życzę Wam zdrówka, spokoju i do następnego. Hejka.